Z małym Fiatem znamy się od dzieciństwa. Do tej pory miło wspominam wypady nad morze, podróże do babci, a nawet przejazdy niemiecką autostradą w latach 80. To był mój pierwszy samochód, którym przejechałem wiele tysięcy kilometrów. Dzisiaj, tak jak wielu Polaków, mam ogromny sentyment do tej maszyny. Pomimo wielu nieudogodnień związanych z podróżą tym pojazdem, w porównaniu do współczesnych samochodów, uważam, że jeżeli traktuje się go z odpowiednim szacunkiem, może on być dobrym towarzyszem podróży. Moja przygoda z małym Fiatem na nowo zaczęła się w 2009 roku, kiedy podczas urlopu kupiłem malucha i wraz z przyjacielem Mateuszem Kunickim wybrałem się nim w podróż wzdłuż granic Polski. Jazda tą maszyną tak mi się spodobała, że pomimo bolących pleców postanowiłem wybrać się maluchem dalej. Tym razem na wyprawę przez całą Afrykę. Afryka towarzyszyła mi też od dzieciństwa, poprzez dom, w którym się wychowałem i postać mojego dziadka, podróżnika i pisarza Arkadego Fidlera, który do tego domu nas woził mnóstwo przedmiotów z dalekich krain i oczywiście też z Afryki. Od dawna marzyłem, aby przejechać samochodem ten kontynent, z jednego końca na drugi. Teraz to marzenie zaczynało stawać się rzeczywistością. Na przejazd przez Afrykę kupiłem nowego, w całkiem niezłym stanie malucha EL z 1998 roku. Stary maluch przekazał wiele cennych części. Wielu mechaników odmówiło mi współpracy, nie dowierzając, że będę w stanie tym samochodem przejechać Afrykę. Na szczęście spotkałem Marka, który podjął się wyzwania. Dla mnie istotną sprawą było to, aby samochód w stanie prawie fabrycznym przejechał Afrykę. Zastosowałem tylko 3 przeróbki. Samochód dostał maglownicę od kuzyna Bisa, aluminiową miskę oleju i wzmocnione przeguby. Silnik został wyremontowany, dosłownie wszystko, co można było wymienić na nowe, zostało wymienione, zawieszenie, hamulce, linki, gumki i dziesiątki innych rzeczy i samochód wydawał się być gotowy. O! No. Działa! O kurczę, ale dymi! Ale zadziałało, to jest najważniejsze. Po długotrwałym remoncie. Przygotowanie trasy, skompletowanie sprzętu i części zapasowych, zorganizowanie ludzi do ekipy filmowej i wyremontowanie wyprawowego pojazdu trwało dobry rok. Wiele osób nie dowierzało, że samochód da radę. How far does it travel? Well, it's going to travel from Egypt to Cape Town. This car? Yeah. Seriously? Seriously? Yeah. Postanowiłem, że ekspedycję malucha przez nieznaną mu Afrykę udokumentuję filmowo. Tak jak było to podczas polskiej wyprawy. Do projektu zaprosiłem Chrisa, operatora kamery, Alberta, drugiego operatora i fotografa oraz Kubę, logistyka ekipy i wyprawowego mechanika. Aż się posikałem po prostu w majty z wrażenia. Poruszać się będą innym samochodem z zadaniem dokumentowania dróg i miejsc, w których pojawi się maluch, a maluchem przez całą Afrykę przejadę sam. Wielu znajomych, przyjaciół, ludzi mi nieznanych i oczywiście moja rodzina wsparła projekt, dorzucając kilka groszy do paliwa. Dlatego będą mi towarzyszyć w podróży przez Afrykę na masce samochodu. Młodzi na szczęście i dla powodzenia wyprawy udekorowali samochód i można było zacząć się pakować. Planuję wyjechać z Puszczykowa spod Muzeum Arkadego Fidlera i ruszyć do Gdyni, gdzie maszyna zostanie zapakowana do kontenera i dalej popłynie do Egiptu. Tam ją odbiorę i ruszę ku wielkiej przygodzie, przejeżdżając przez Egipt, Sudan, Etiopię, Kenię, Ugandę, Ruandę, Tanzanię, Zambię, Botswanę, Namibię i Republikę Południowej Afryki, gdzie zakończę podróż na przylądku Dobrej Nadziei. Jeszcze kilka pożegnań i wywiadów. Nareszcie w drogę. Do Gdyni jadę naokoło, przez Warszawę.
gdzie muszą odebrać karnety CPD. Bez tych dokumentów samochody nie będą mogły wjechać do Afryki. Droga biegnie bocznymi, mało uczęszczanymi trasami, za to z o wiele ładniejszymi widokami, a i nawet kawałek szutru pojawia się, tak dla wprawy przed szutrami w Afryce. Kolejny dzień drogi, a tu taka niespodzianka. Polskę objeżdżam jeszcze raz. Właśnie objeżdżam geometryczny środek Polski. Maluch jest tak sprawnym samochodem, że jest w stanie objechać taki geometryczny środek Polski. Dotarłem do stolicy. Teraz szybko trzeba załatwić sprawę karnetów i dalej ruszać na wybrzeże. Udało się uzyskać karnety i teraz już trasa w kierunku Gdyni. Nocujemy w Rumi u przyjaciół i rano, jutro kontener, port, papa. Tak, mam nadzieję, szczęśliwie zakończy się pierwszy etap podróży. Na razie idzie zgodnie z planem. Ale w maszynie coś zaczyna nie grać. Kurczę, martwi mnie to szarpanie, bo to coraz gorzej to się robi z tym szarpaniem. Nie wiem o co chodzi. Albo sprzęgło, albo coś z tym przegubem, który jest zamontowany. Martwi mnie to. Wydaje mi się, że jakby było coraz gorzej z tym ruszaniem. Samochód od razu wjeżdża na kanał, bo coś chyba sprzęgło nawala. Także mamy ostatnie sekundy na serwis samochodu. Niestety nie udało się. Wymiana łożyska dociskowego sprzęgła nie pomogła. Z usterką trzeba będzie się zmierzyć ponownie w Egipcie. Nie, dobrze nie jest na pewno. No niestety nie udało się naprawić wyprawowy pojazd przed wyprawą, także no, samochód do portu wjedzie na holu. Oby tylko raz podczas tej ekspedycji. Jestem załamany postawą mojego samochodu. Samochody w kontenerze teraz czekają na załadunek na statek. Także pierwszy bardzo wyczerpujący etap został zakończony. Jesteśmy w Kairze. Właśnie staramy się załatwić wizę sudańską. Wczoraj tutaj dotarliśmy. Dzisiaj dołącza do nas jeszcze Albert Czosnek, czwarty załogant naszej ekipy. A jutro prawdopodobnie już będziemy jechać do Damiety. Wiz sudańskich nie udało się dostać. Próbę ponowię w Asłanie, na południu Egiptu. Maluch i samochód ekipy mają przypłynąć do portu Damieta, gdzie ja udaję się autobusem po dniu spędzonym w Kairze. W Damiecie zatrzymuję się w hotelu El Manshi. Mam nadzieję, że tylko na chwilę. To jest chyba ten numer podostamentu, tak? Ale to może znaczenie. Nie, no chodzi mi o to, żeby stwierdzić, co to za pieczątka, wiesz? Sytuacja jest następująca. Trzeci dzień w Damiecie, w porcie i trzeci dzień walki o wyciągnięcie malucha z kontenera. I sytuacja wygląda niewesoło. Niestety Egipcjanie nie chcieli zaakceptować faktu, że jeden człowiek może odebrać 2 samochody, co spowodowało szereg komplikacji. Nie jeden by osiwiał. Życie w hotelu El Manshi strasznie się dłużyło. Gdzie idziecie? Po jedzenie. To naszych ulubionych Syryjczyków. Kebab syryjski. Bardzo dobry. Polecam. Tylko za pierwszym razem bardzo dobry. Za drugim już mniej smakuje, a za trzecim już w ogóle nie smakuje. Kebab produkcji syryjskiej. Wersja moja jest 19. Deluxe. Dni mijały, każdy wyglądał tak samo. Od 8 do 16 port i walka o samochody. Później kebab, spanie, fasolka na śniadanie i znowu port.
Dzisiaj już miałem 2 tygodnie od pobytu w Egipcie i udaję się do pracy, do portu, odbierać wyprawowego malucha. Także mam nadzieję, że dzisiaj jest przełomowy dzień i wreszcie wyjadę na kołach z tego portu. Udało się. Po 2 tygodniach maluch wyjechał z portu i trafił ponownie na kanał. W końcu można zacząć naprawę. Mniej więcej wiedziałem, co w nim nie grało. Prawdopodobnie nawalała tarcza sprzęgła. Z Kubą zabraliśmy się do roboty. Odpalam. No dobra. Jeszcze odpalenie po naprawie samochodu. Jest dobrze. Okazało się, że to była tarcza sprzęgła, nierówna tarcza sprzęgła. Stąd było to szarpanie przy starcie. Maluch odżył na nowo. Jutro mały Fiat rusza na podbój Egiptu. Dzień 15 mojej ekspedycji. Ostatni dzień w Damiecie. Przed wyjazdem, na sam koniec, spotkała mnie miła niespodzianka. Mały Fiat w Egipcie ma swoich miłośników. Miałem taki kolor, to był mój pierwszy samochód. Taki właśnie kolor malucha. Sanie, systemy. Jedziemy. Wreszcie, kurczę. Ruch tutaj jest straszny, muszę powiedzieć. Wszyscy jeżdżą jak chcą, z każdej strony. Jedynym środkiem sygnalizacji to jest klakson. Jezus, jak się cieszę, wreszcie wyjechałem z Damiety. Kurczę, czekałem na to 2 tygodnie, bo to był koszt po prostu w tej Damiecie. Nie dość, że wydałem na ten pobyt tam 2 tygodnie. Kupę pieniędzy, które chciałem przeznaczyć na inne rzeczy, na odwiedzenie jakichś parków po drodze, gdzieś na przykład w Ugandzie czy w Tanzanii, a te pieniądze po prostu szły na hotel, co prawda tani hotel, w standardzie, kurczę, nie wiem jakim standardzie, mówiąc szczerze. No a teraz czas na nadrabianie zaległości, kurczę, korki są niestety straszne i ta średnia się nie powiększa. A w nocy w Afryce się nie jeździ. Ludzie tutaj jeżdżą bez światła, generalnie wariaci są. I tak przyjąłem taką zasadę, że nie chcę jechać w nocy. No zobaczymy jak to będzie. No. Z takim tempem, kurczę, nie dojadę do Aswan. Do jutra wieczora. A bałagan taki tu mają, kurczę, w tym Egipcie, no to jest straszne. To jest coś strasznego. Że ludzie żyją naprawdę w wielkim, kurczę, mówiąc niepolitycznie poprawnie, syfie. Ja się przejeżdżam obok piramid. Z bliska piramid nie zobaczę, bo nie ma czasu. Może uda się zrobić chociaż zdjęcie na tle piramid. Dobrze? Może jeszcze kiedyś zobaczę, przyjadę na dłużej, zobaczyć piramidę. Nie tym razem. Tym razem mi nie było dane. Za 15:07 słońce zachodzi. Przejechane 390 km. Dobra. Drugi dzień jazdy! Haha! Maszyna działa jak na razie. Troszeczkę oleju dolałem profilaktycznie. No, olej to jest czynnik chłodzący tego silnika. Chciałbym dojechać dzisiaj do Aswan, ale to jest prawie że niemożliwe. W sumie jest to jakieś 700 km jazdy.
Przepiękne są te formacje pustynne tutaj, naprawdę. Niesamowicie to wygląda. Shukran. انت منين يا عمي؟ A? فين؟ Friend? انت فين؟ امريكا ولا فرنسا؟ Polanda. Polska. Polanda. احسن ناس. Podoba im się mój samochód. Pierwszy 1000 pokonany. Drugi dzień w trasie, dopiero już 1000 km. Maluch jest po prostu niesamowity. Wiem, że dużo od niego wymagam w tych 2 dniach, ale ciemno już się zrobiło. Miałem nie jeździć po zmroku, ale jutrzejszy dzień jest super istotny. Muszę załatwić wizę do Sudanu i jeszcze przed muzułmańskim weekendem przekroczyć granicę z Sudanem. Także dzisiejszy dzień jest po prostu makabryczny. No, tylko jak już mają światła, to jeżdżą na długich, albo w ogóle nie mają światła. Następny jedzie, kurde, na długich światłach. Co jest z nimi? Przecież to jest niemożliwe. Ja już chcę wyjechać z tego kraju, ja już chcę być w Sudanie. Aswan, jestem już w Aswan. Dojechałem, kurde, jestem wykończony. Wykończony jestem, Jezus Maria, 700 km, mam nadzieję, że taka jazda to było coś po raz ostatni. Sorry, język mi się miesza. W Aswanie zatrzymuje się Mohameda. Mohamed jest Nubijczykiem. To lud zamieszkujący południowy Egipt i północny Sudan. Wyrobienie wiz, nawet przy pomocy fiksera, ma trwać kilka dni. Niestety. W tym czasie w towarzystwie Mohameda poznaje bliżej Aswan. Mohamed zorganizował dla mnie wycieczkę po Nilu, taką łodzią motorową, kilkugodzinną, także chcę mi pokazać kilka ciekawych miejsc w okolicy Aswan. Aswan był miastem granicznym starożytnego Egiptu. Ma historię długą i ciekawą, której pozostałości widać gołym okiem. To jest hotel Stara Katarakta. Mieszkała tutaj Agatha Christie i pisała książkę Śmierć na Nilu. Wizyty w okolicznych osadach nubijskich o bardzo charakterystycznej zabudowie były szczególnie interesujące. Udało mi się Mohameda namówić, żeby jeszcze w ten ostatni wieczór zabrał nas do wioski. Yeah, this is Nubian village, my village. Wioska Mohameda. Tutaj się urodził, tu żyje. Tam robią kawę. Beduin style. Najpierw tam się wypala, a później tu Mohamed rozbija rękę kawy. Ginger, and they put it here. The coffee or this is a carbs. Coffee. That's really tiny. So the coffee must be strong then. Yeah. Make your headache go. 1 minute. Yeah? Yeah, of course. W czasie, kiedy kawa się parzy, Mohamed oprowadza mnie po rodzinnej wiosce. Hello. How are you? This is a handi. W domu nubijskim każdego roku jest przywożony nowy piasek z pustyni i wymieniany stary. 4 osoby tu mieszkają. 2 dzieci i rodzice. Thank you. Thank you. Kawa po nubijsku. Okej? Okay. Późnym wieczorem trafiliśmy nawet na ślub, a właściwie to przygotowania do imprezy po ślubie. To niespodziewane kilkudniowe oczekiwanie na wizę w towarzystwie Mohameda było przyjemnością, w przeciwieństwie do tego w Damiecie. Udało się. Wiza sudańska wybita w paszport. Jadę do Sudanu. Nareszcie.
Oh, I really miss you, really. Thanks, Mohammed, for everything. Yeah, we miss you. It's very nice to meet you. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you, and you can have good journey and a good trip, my friend. Take care. Take care also. Take care, okay? Mohamed to był świetny gospodarz. Naprawdę. Wreszcie jadę do Sudanu, w kierunku Sudanu, bo jeszcze dzisiaj nie do Sudanu, tylko do Abu Simbel. W pierwotnych planach chciałem przekroczyć granicę promem przez jezioro Nasser, ale na szczęście 2 tygodnie temu została otwarta oficjalnie granica lądowa. I tak mi się wydaje, że Maluch to będzie pierwszy oficjalny pojazd, oficjalna wyprawówka overlandowa, z Polski, która przekroczy drogą lądową granicę między Sudanem a Egiptem. Czyli jest to taki pionier swojego rodzaju. Świetny. Dzisiaj pierwsza klasa. Hotel 3-gwiazdkowy El Mansi w Abu Simbel. Nice to meet you. Hi. Wow, we're going to put it on our Facebook. I like Nubian houses. Yeah. Oh, really? Tak, ładne to miejsce. Jedna kwestia mnie tylko zastanawiała. Alright, thanks. So we just get our bags and... Yeah, I get you, man. Wkurzyłem się strasznie, bo okazało się, że hotel kosztuje 650 egipskich funtów za podwójny pokój, a facet, który to organizował wcześniej, mówił, że 60 funtów. No i tyle w temacie. Śpię, kurde, pod drzewem mango w cenie pokoju. Jedziemy przeprawiać się przez Nil i dalej w kierunku Sudanu. Wreszcie. Jezioro Nasera to efekt powstałej tamy na Nilu w latach 60. w okolicach Aswan. Powstanie jeziora doprowadziło do katastrofy humanitarnej, kiedy to setki nubijskich osad znalazło się pod wodą. Wiele starożytnych zabytków też bezpowrotnie zostało zniszczonych. Patrzę na te okolice, na te wydmy, skałki wyrastające z piasku i sobie myślę, że jak to jest możliwe, że ja tutaj jestem z tym samochodem, z tą naszą małą polską puszeczką, która brzmi właśnie tak, a przede mną wydmy saharyjskie. Kochana bestia. Kochana bestia. Naprawdę. Sudan and Egypt border. 15 kilometrów. Tak z Pszczykowa do Poznania. W Sudanie generalnie są bardzo uczuleni na filmowanie i robienie zdjęć. Jeszcze bardziej niż w Egipcie. Tym bardziej oficjalnych miejsc. Także odłączam kamery, jak na razie. Spotkamy się, mam nadzieję, po sudańskiej stronie. Jestem na przejściu granicznym między Egiptem a Sudanem. Kręcę potajemnie. Czekam, że wszystkie formalności egipskie zostały załatwione. Paszporty przedstakowane. Czekam teraz na otwarcie bram do Sudanu.